Wyobraź sobie, że zima właśnie naprawdę się zaczęła. Mróz twardnieje z nocy na noc. Śnieg zasypuje jedyną drogę prowadzącą do wsi. A skrzynia z drewnem, którą napełniałeś przez całe lato i jesień, świeci pustką. Nie ma gazu, nie ma prądu, nie ma węgla. Jest tylko ten jeden piec, gliniany, ciężki, stojący pośrodku jedynej izby, w której mieszka twoja rodzina. I bez ognia w jego środku za kilka dni możecie nie przeżyć. Właśnie w takiej sytuacji znajdowały się co roku dziesiątki tysięcy polskich rodzin chłopskich. Nie raz, nie przypadkowo, ale regularnie, rokrocznie, przez stulecia. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli oglądasz ten materiał przez telewizor, subskrypcja i udostępnienie tego odcinka są dla nas wyjątkowo ważne. Większość osób, które oglądają te dokumenty na dużym ekranie, nie wraca potem do YouTube'a, żeby wesprzeć kanał, jeśli to, co robimy, ma dla ciebie wartość. Chwila, żeby podzielić się tym odcinkiem z kimś bliskim, naprawdę pomaga nam opowiadać kolejne zapomniane historie. Zacznijmy od czegoś, co współczesny człowiek zupełnie przeoczył. Drewno na polskiej wsi historycznej nie było jedynie surowcem opałowym. Było walutą. Było bezpieczeństwem. Było życiem lub śmiercią w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kiedy dziś wchodzisz zimą do domu i przekręcasz termostat, nie zastanawiasz się nad tym, skąd pochodzi ciepło. Polska chłopka z XVIII czy XIX wieku myślała o tym przez cały rok. Każde polano zbierane latem, każda gałąź przeciągana przez las, każdy pień obalony w październikowy ranek, to był zaplanowany krok w długiej strategii przetrwania. Drewno zbierano, suszono, układano, liczono jak pieniądze, bo w pewnym sensie nim właśnie było. Zanim jednak opowiemy o tym, co się działo, kiedy drewna zabrakło, musimy wejść do tej chaty i poczuć, czym naprawdę był ogień dla chłopskiej rodziny. Wejdź teraz razem ze mną do typowej polskiej chałupy z przełomu XIII i XIX wieku. Takiej, jakie dziś można zobaczyć w skansenach, na przykład w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie przeniesiono prawdziwe chaty z mazowieckich wsi i ustawiono je dokładnie tak, jak stały przez pokolenia. Albo w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie zachowały się budynki z terenów, które jako jedne z pierwszych odczuły dramatyczny niedobór lasów. Drzwi są niskie, musisz się schylić, żeby wejść. To nie jest przypadek ani zły projekt. Niska rama chroniła ciepło. Wychodzące z izby powietrze uderza w przeszkodę. Zatrzymuje się, nie ucieka tak łatwo na zewnątrz. W środku jest ciemno. Okno, jeśli w ogóle istnieje, jest małe. Tak małe, że ledwo przepuszcza światło zimowego południa. Jeszcze 100 lat wcześniej szyby były na wsi prawdziwym luksusem, a otwory okienne zakrywano zwierzęcą błoną lub kawałkiem natłuszczonego płótna. Ale uwagę przykuwa przede wszystkim piec. Jest ogromny jak na tę izbę. Zajmuje nieraz 1/4, a nawet 1/3 całej przestrzeni. Zbudowany z gliny, czasem oblicowany kamieniami. Ciepły nawet wtedy, gdy ogień już wygasł, bo glina wolno oddaje nagromadzone ciepło. Na piecu śpi się w najzimniejsze noce. Na piecu suszy się odzież. Na piecu stawiało się garnek z kaszą, który gotował się powoli przez wiele godzin na resztkach żaru. Piec był centrum wszechświata tej rodziny. I właśnie ten piec, żeby działać, potrzebował drewna. Ale co się działo, gdy drewna nie było? Żeby zrozumieć ten dramat, trzeba najpierw pojąć, że chłopi polscy nie mieli wolnego dostępu do lasu. Brzmi to absurdalnie w kraju, który przez wieki był jednym z najbardziej zalesionych w Europie. Ale to prawda, las należał do szlachcica, do kościoła, do króla, do dóbr państwowych. Chłop, który mieszkał tuż obok lasu, mógł wejść do niego jedynie na ściśle określonych warunkach wynikających z dawnych zwyczajowych praw, zwanych serwitutami leśnymi. Servituty. Samo słowo brzmi jak coś wyblakłego i archiwalnego, ale dla chłopskiej rodziny oznaczało ono różnicę między przeżyciem a zamarzaniem żywcem. Servituty leśne to uprawnienia wspólnot wiejskich do korzystania z lasów należących do szlachcica lub dóbr państwowych.
prawo do zbierania gałęzi, połamania suchych konarów, wycinania określonej liczby drzew na opał i budulec. To były prawa zakorzenione w tradycji od stuleci, przekazywane z ojca na syna, znane każdemu sołtysowi i każdej gospodyni. I przez cały ten czas były one stopniowo, systematycznie zawężane. W połowie XVII wieku, kiedy wzrósł europejski popyt na polskie drewno i zboże, szlachta zaczęła traktować las jak towar eksportowy, a nie jak dobro wspólne. Rabunkowa eksploatacja lasów przez właścicieli dóbr była wówczas zjawiskiem powszechnym i doprowadziła w XVIII wieku do dosłownego ogołocenia wielu majątków ziemskich z drzewostanu. Wielkie połacie lasów Rzeczypospolitej zniknęły w ciągu kilku pokoleń. Gdańsk już w połowie XVII wieku musiał uzupełniać swoje zapotrzebowanie na drewno dostawami ze Skandynawii, bo polskie lasy nie były w stanie dostarczyć wystarczających ilości towaru. To, co dla szlachty było zyskiem, dla chłopa było katastrofą. W XVIII i XIX wieku, kiedy kolejne zabory nałożyły na polskie wsie nowe przepisy i nowych właścicieli, ograniczenia w dostępie do lasu stały się jeszcze surowsze. W Królestwie Polskim już w 1815 roku ograniczono chłopom prawo do serwitutów leśnych, argumentując potrzebą planowej gospodarki leśnej i koniecznością maksymalizacji zysku ze sprzedaży drewna. W 1823 roku wprowadzono opłaty za korzystanie z lasów dla chłopów z dóbr rządowych. Kto nie chciał płacić, mógł odpracować należność w manufakturach i kopalniach. Chłopi odpowiedzieli na to po swojemu. Odmawiali respektowania przepisów i kradli drewno. Proceder ten nazywano wprost puszczaniem się na defraudację. W leśnictwie Garwolin tylko w 1885 roku wykryto ponad 200 takich przypadków. W wielu wsiach wokół Kielc kradzież suchych gałęzi z pańskiego lasu była tak powszechna, że straże leśne nie były w stanie jej powstrzymać. Ale kradzież była ryzykowna, surowo karana, a zimowa noc nie czeka. W 1836 roku chłopi z gromady Niestachów w powiecie kieleckim napisali zbiorową petycję do Komisji Wojewódzkiej Krakowskiej. Treść tego listu, zachowana w archiwach, jest jednym z najbardziej wstrząsających dokumentów w historii polskiej wsi. Pisali wprost: będąc tak dalece ogołoceni z drzewa, zmuszeni jesteśmy chwytać się własnych pobudynków lub drzewek i temi opalać się. Chociaż tego, jak tylko zapamiętać możemy, nigdy nawet za pradziadków naszych nie było wzbronione. Rok później sołtys wsi Kowala w tym samym powiecie raportował, że chłopi jego wsi nie tylko opału nie mają z tego tytułu, ale nawet żywności przy czym ugotować nie są w stanie. Nie ma żywności przy czym ugotować. To zdanie napisane przez kogoś, kto próbował zachować urzędowy spokój w petycji do władz, mówi nam wszystko o tym, czym była zima bez drewna. Nie chodziło tylko o zimno. Chodziło o brak możliwości ugotowania czegokolwiek. O jedzenie surowych ziemniaków, bo nie ma czym podgrzać wody. O niemożność rozgrzania mleka. O to, że gliniany piec, serce domu, stał zimny jak kamień. Co robiono w takiej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie jest zarazem świadectwem niezwykłej ludzkiej zaradności i nieludzkiej biedy. Pierwszą rzeczą, po którą sięgano, była słoma. Nie byle jaka. Słoma zbożowa. Ta sama, którą kryło się dachy chałup, którą wypychało się sienniki, którą ścielono podłogę podczas mrozów. Wiązki słomy palone w glinionym piecu dawały szybkie, żywotne ciepło, ale krótkotrwałe. Słoma płonęła błyskawicznie, zostawiając za sobą ledwie garść popiołu i kilka chwil ciepła. Żeby utrzymać piec przez całą noc, potrzeba było jej całe fury. I właśnie dlatego gospodarz, który palił słomą, musiał wkładać kolejne garście niemal bez przerwy, a to oznaczało, że ktoś musiał czuwać przy piecu przez całą noc. Ale słomę też gromadzono na inne cele, przede wszystkim na karmę dla bydła. Zwierzęta były bezcenne. Krowa to mleko, woły to siła robocza, świnia to mięso na cały rok. Spalanie słomy przeznaczonej dla bydła oznaczało stawianie siebie ponad zwierzętami, od których zależało przeżycie następnego roku. To był wybór godny Salomona. Ciepło dla rodziny dzisiaj, czy zdrowe bydło na wiosnę.
Kiedy słomy nie chciało się marnować lub po prostu jej brakowało, sięgano po torf. Na terenach podmokłych, szczególnie na Mazowszu i Podlasiu, torf był od wieków znany jako paliwo. Kopany latem na bagnach, suszony przez kilka miesięcy i używany zimą. Palił się wolniej od słomy, dawał więcej ciepła, ale i wydzielał gęsty, duszący dym. W chatach bez sprawnych kominów, które były na wsiach rzadkością jeszcze w połowie XIX wieku, torf zatruwał powietrze. W wielu opisach z tamtego czasu pojawia się obraz izby pełnej dymu, w której mieszkańcy siedzieli przy ziemi, bo wyżej nie można było oddychać. Znany jest opis z okolic Tarnobrzega, przytoczony przez Jana Słomkę w jego wspomnieniach z Dzikowa, gdzie mówi o chatach dymnych, takich, w których ogień palono na tak zwanej babce, czyli glinianym słupie, a dym rozchodził się po całej izbie i wychodził przez drzwi i dach, bez żadnego komina. W czasie palenia izba musiała być otwarta, a ludzie siedzieli nisko przy ziemi lub chodzili chyłkiem, bo inaczej dławił ich dym. Zanotował Słomka, opisując wsie, które widział w swojej młodości. Był jeszcze jeden materiał opałowy, o którym dziś mało kto wie, a który był używany na polskiej wsi przez stulecia. Łajno krowie. Nie w świeżej formie, ale suszone, zbierane latem, formowane ręcznie w placki i pozostawiane na słońcu do wyschnięcia. Ten prymitywny opał znany jest na całym świecie. Używały go przez tysiąclecia społeczności stepowe w Azji, nomadowie w Afryce, chłopi w Indiach i polska wieś. Szczególnie tam, gdzie lasy były odległe lub całkowicie niedostępne, znała go dobrze. Suche łajno pali się wolno i stosunkowo równomiernie, dając skromne, ale stałe ciepło. Jego używanie było oznaką ostatecznej nędzy. Nikt nie robił tego z wyboru, ale lepsze było to niż nic. Innym materiałem były wióry i trociny zbierane od cieśli i stolarzy, odwiedzających wieś lub pracujących w miasteczkach. Kobiety zbierały je do worków i przynosiły do domu. Dzieci zbierały suche szyszki w lesie. To było zadanie, które nie wymagało wchodzenia dalej, jedynie zbierania tego, co leżało pod nogami. Suche szyszki iglaste, sosnowe, świerkowe paliły się żywym, jasnym płomieniem, ale bardzo krótko. Jednak w połączeniu z innymi materiałami potrafiły rozkręcić ogień i utrzymać go przez jakiś czas. Ale na pewnym etapie kończył się i torf, i słoma, i szyszki, i łajno. I wtedy sięgano po coś, co dziś brzmi wprost nieprawdopodobnie. Sięgano po drewno z samego domu. Jan Słomka w swoich niezwykłych pamiętnikach Włościanina, pamiętnikach wójta wsi Dzików nad Wisłą, pisanych na przełomie XIX i XX wieku, opisuje coś, co go samego wprawiało w zdumienie. Kiedy drewno opałowe stało się na wsiach coraz droższe i trudniejsze do zdobycia, chłopi zaczęli odcinać wystawające rogi belek, zwane węgłami, z własnych chałup. Te wystające na zewnątrz końce belek, nierzadko sięgające pół metra, ocinano siekierą i wrzucano do pieca. Słomka zanotował, że robiono to tak powszechnie, że z czasem domy zaczęły wyglądać schludniej. Nikomu jednak nie przychodziło do głowy, żeby to chwalić. Wiedziano doskonale, co znaczy ścięty węgieł, że zima była twarda, że drewna zabrakło i że ktoś postanowił poświęcić kawałek własnej chaty, żeby przeżyć. Ta sytuacja ukazuje coś głębszego niż zwykłą biedę. Ukazuje logikę chłopskiego przetrwania. Wszystko, co miało wartość niematerialną, mogło być w chwili kryzysu zamienione na ciepło. Dom był ważny, ale bez ciepła nikt nie przeżyje, żeby w nim mieszkać. Belki z ogrodzenia, deski ze starego wozu, progi z próchniałej szopy – wszystko trafiało do pieca, gdy był to jedyny wybór. Odnotowano nawet przypadki, kiedy chłopi ścinali suche wierzby rosnące przy drodze. Te charakterystyczne, ogłowione wierzby, które przez całe XIX i pierwszą połowę XX wieku były nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Były przycinane regularnie, właśnie po to, żeby zebrane gałęzie służyły jako opał. Rząd obciętych niskich wierzb przy polskiej drodze to był żywy dowód na to, jak desperacko szukano każdego źródła ciepła. Ale strategia przetrwania zimy bez drewna to nie tylko kwestia paliwa. To cała filozofia ciepła, którą polska wieś wypracowała przez stulecia.
Pierwszym elementem tej filozofii było ciepło ciał. W zimne noce cała rodzina spała razem. Nie dlatego, że tak chciała, ale dlatego, że tak musiała. Ciepło ludzkich ciał w zamkniętej przestrzeni potrafiło utrzymać izbę w znośnej temperaturze nawet po wygaśnięciu pieca. Dlatego chałupy budowano małe, nie z ubóstwa wyobraźni, lecz z zimnej kalkulacji. Mniejsza przestrzeń to mniej powietrza do ogrzania. W izbę mierzącej nierzadko zaledwie kilkanaście metrów kwadratowych mieściło się 6, 8, a czasem i więcej osób. Na piecu spały osoby starsze, bo tam było najcieplej. Reszta spała na pryczach, ławach i wprost na podłodze wyścielonej słomą. I nie tylko ludzie. Zimą do chaty wprowadzano zwierzęta. Przede wszystkim te, które bez ochrony przed mrozem mogły nie przeżyć. Kury, gęsi, niekiedy prosie. W biedniejszych domach zdarzało się, że krowa lub koza stała za przepierzeniem w tej samej izbie, gdzie spała rodzina. Był to pomysł tak stary, że nikt go nawet nie kwestionował. Zwierzęta wydzielają ciepło. Fizycznie, biologicznie, naprawdę. Ich obecność podnosiła temperaturę w chacie. W zamian za to powietrze było gęstsze i cuchniejsze. I właśnie dlatego ówcześni obserwatorzy, szlachta, duchowni, urzędnicy piszący raporty z takim obrzydzeniem opisywali wnętrza chłopskich chat. Ale dla rodziny, która chciała przeżyć zimę, był to wybór oczywisty. Był jeszcze jeden element tej zimowej strategii, może najbardziej zadziwiający dla współczesnego człowieka. Chłopi uczyli się spać dłużej. Brzmi to jak żart, ale jest faktem potwierdzonym przez historyków. W czasie najcięższych zim, gdy zapasy opału były na wyczerpaniu, wiele rodzin wiejskich praktycznie przechodziło w stan zimowego półsnu, rozbudzonego, świadomego, ale ograniczonego. Wstawano nie o świcie, lecz kiedy temperatura w izbie robiła się nie do zniesienia. Rozpalano ogień tylko do gotowania jednego, głównego posiłku. Potem piec wygaszano, bo każde polano liczyło się, a w oczekiwaniu na ciepło kładziono się z powrotem pod kożuchy i grube lniane pledy. Dziś historyk skromnie opisuje to jako ograniczenie aktywności zimowej, ale za tymi słowami kryje się obraz rodziny leżącej bez ruchu przez wiele godzin dnia, bo ruch wymagał energii. Energia pochodzi z jedzenia. Jedzenie trzeba ugotować, a gotowanie wymaga drewna. Zima bez drewna to był krąg, z którego nie było łatwego wyjścia. Bogdan Baranowski, jeden z najwybitniejszych polskich badaczy historii codzienności, pisał wprost, że dla wschodniej Wielkopolski w XVIII wieku zimowe miesiące były czasem, gdy na wsiach panowała niemal hibernacja. Nie z lenistwa, lecz z konieczności. Ta obserwacja dotyczyła jednak całej polskiej wsi, od Mazowsza po Galicję. Warto tu na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie, co to oznacza naprawdę. Siedzisz w izbie. Jest środek dnia, może godzina 11 rano. Za oknem, tym małym, zaśnieżonym oknem, przez które wpada blade zimowe światło, temperatura spada poniżej -15 stopni. W izbie jest kilka stopni powyżej zera, może 5, może 7. Twój oddech jest widoczny. Palce są zimne, bo rękawice nosisz tylko na zewnątrz, a w środku chałupy i tak jest za ciasno, żeby rozmawiać o luksusie rękawic. Piec jest zimny od kilku godzin. Masz kawałek suchego chleba i resztki kaszy z poprzedniego wieczoru. Możesz ją zjeść na zimno, albo czekać, aż temperatura w izbie zrobi się nie do wytrzymania, zdecydować się na rozpalenie ognia, spalić jeszcze jeden kawałek słomy, ugotować zupę z kapusty i grochu, zjeść ją gorącą i mieć za chwilę przed sobą kolejną długą, zimną noc. To nie jest obraz z epickiego romansu. To był codzienny rytm polskiej wsi przez całe stulecia. Ale nie wszystkie rodziny były skazane wyłącznie na własne siły. Polska wieś miała swoje mechanizmy solidarności. I właśnie w kontekście braku drewna widać je szczególnie wyraźnie. Sąsiedzi pożyczali sobie żar. Dosłownie żar, czyli żarzące się węgle z własnego paleniska, przekazywano sąsiedniej rodzinie, żeby mogła rozniecić ogień u siebie.
Niosło się go w glinianym garnku lub w metalowym pojemniku, okrytym, żeby nie wystygł po drodze. To był gest na pozór prosty, ale symbolicznie i praktycznie ogromnie ważny. Oznaczał, że sąsiad ma jeszcze ogień, że gotów jest się nim podzielić, że wioska, mimo biedy, funkcjonuje jako wspólnota. Podobna zasada dotyczyła samego drewna. Wieś polska miała tradycję wzajemnej pomocy, którą badacze etnografii Oskar Kolberg, a później Bohdan Baranowski opisywali jako jeden z filarów przetrwania wiejskiej wspólnoty. Gospodarze, którym udało się zgromadzić nieco więcej zapasów, dzielili się nie bezinteresownie, bo na wsi rzadko cokolwiek było bezinteresowne, ale w ramach długoterminowej wzajemności. Dziś ja daję ci drewno, jutro ty pomożesz mi przy zwózce lub przy naprawie płotu. Ten system nieformalnego kredytu i pomocy trzymał wiele rodzin przy życiu. Były jednak i takie zimy, gdy nie było już czym się dzielić. Gdy w całej wsi piec palił się jedynie u księdza albo u sołtysa. Gdy reszta wsi, skulona, okryta, drżąca, czekała na odwilż. Warto teraz wrócić do lasu i do tego, co naprawdę działo się na jego skraju zimą. Kiedy drewna absolutnie brakowało i nie można było go ani kupić, ani pożyczyć, ani znaleźć w żaden legalny sposób, szło się kraść. Nie było w tym nic romantycznego. Chłop wychodzący w środku nocy z siekierą w ręku, kierujący się w stronę pańskiego lasu, ryzykował bardzo wiele. Kara za kradzież leśną mogła oznaczać chłostę, więzienie, roboty przymusowe. W pierwszej połowie XIX wieku, pod rządami zaborców, kary te były egzekwowane z pruską albo rosyjską precyzją. Strażnicy leśni patrolowali lasy, szczególnie zimą, gdy ślady na śniegu zdradzały złodziei tak wyraźnie, że niemal nie trzeba było ich gonić. Wystarczyło rano wyjść, śledzić odciski stóp i dojść do wioski. Mimo to kradzieże drewna były masowe. Historycy leśnictwa odnotowują, że w pewnych rejonach Królestwa Polskiego zimowe defraudacje leśne były tak powszechne, że Straż Leśna nie nadążała z ich rejestrowaniem. Chłopi wchodzili do lasu pojedynczo i całymi grupami, ścinali cienkie świerki i sosny, wyrywali suche gałęzie z koron, tłukli, łupali pnie przewróconych drzew, ciągnęli, nieśli, dźwigali i szybko wracali do wsi, żeby zniknąć w chacie, zanim zrobi się jasno. Nie myślmy o tym jak o przestępcach. Myślmy o tym jak o ojcach i matkach, którzy widzieli, że w izbie zrobiło się za zimno i że ktoś może nie przeżyć tej nocy. Była jeszcze jedna zima, która w polskiej historii wsi zapisała się jako symbol wszystkich zim bez drewna. Historycy ostrożnie mówią o kilku falach chłodów i kryzysów opałowych w XVII i XIX wieku, które nakładały się na siebie z klęskami głodowymi i epidemiami. Jedną z najbardziej dramatycznych była zima przełomu XVIII i XIX wieku, gdy Polska podzielona między trzech zaborców i każdy z nich traktujący jej zasoby jako własność, doświadczyła szczególnie ostrego mrozu w połączeniu z rozpadem tradycyjnych systemów serwitutowych. W Galicji, pod zaborem austriackim, władze Wiednia same otworzyły handel drewnem, likwidując stare chłopskie prawa do pobierania go z lasów dworskich. Właściciele ziemscy, widząc, że las stał się towarem eksportowym, zamknęli go dla swoich poddanych. Jednocześnie chłopi, ograbieni z pańszczyzny dopiero w 1848 roku, nie mieli jeszcze wystarczających własnych zasobów, by samodzielnie kupić opał. W Królestwie Polskim sytuacja była podobna. Zima 1830 roku, ta sama podczas której wybuchło powstanie listopadowe, była wyjątkowo mroźna. Wielu historyków zwraca uwagę, że bunt chłopski, który towarzyszył tym latom, miał swoje korzenie nie tylko w polityce, ale i w zwykłym zimnie. Gdy człowiek marznie i głoduje, strach przed szubienicą robi się mniejszy. W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, na Kielecczyźnie, można dziś wejść do odtworzonej chłopskiej chałupy z początku XIX wieku i stanąć przy piecu. To właśnie tu, w centralnej Polsce, kryzysy opałowe były najdotkliwiej odczuwalne, bo region kielecki stał się symbolem walki o prawa do lasu. To tutaj chłopi z Niestachowa pisali swój rozpaczliwy list. To tutaj sołtys Kowalik raportował o rodzinach, które nie mogą ugotować jedzenia.
To właśnie te gliniaste, pozbawione naturalnych zasobów wsie między Kielcami a Radomiem były przez dziesięciolecia areną cichego, codziennego dramatu. Ale były też wsie, które radziły sobie lepiej. I to jest równie ważna część tej historii. Górska Małopolska, Podhale, Beskidy, okolice Nowego Sącza i Biecza to region, gdzie lasy były gęstsze, a prawa serwitutowe lepiej chronione przez tradycję i geografię. Drewniane chałupy podhalańskie z ich stromymi dachami i grubymi ścianami były zbudowane tak, żeby zatrzymywać ciepło. Górale od pokoleń opanowali sztukę sezonowania i składowania drewna. Opałowe drewno bukowe, które przez wiele tygodni sezonuje nawet w lesie, zanim trafi do chałupy, było w górskich wsiach dobrem pielęgnowanym. W Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, jednym z najpiękniejszych skansenów w Polsce, można dziś zobaczyć górskie zagrody z XVIII i XIX wieku, gdzie drwalnia, czyli pomieszczenie na drewno, była traktowana jak część domu. Drewno nie leżało pod chmurką. Było chronione, przechowywane, suszone pod dachem. To był poziom organizacji, na który wsi środkowej i wschodniej Polski często nie było stać. Ale nawet w górach zdarzały się zimy, gdy nic nie wystarczało. Podhalański gospodarz Jędrzej Wawrosz, postać złożona z wielu wspomnień, które etnografowie zbierali w Tatrach pod koniec XIX wieku, mówił, że najgorsza zima nie jest ta ze śniegiem. Najgorsza jest ta, gdy w połowie lutego zostaje tylko kilka polan, a do odwilży zostały jeszcze tygodnie. Wtedy, mówił, człowiek liczy każde polano jak grosz przed wyplatą długu. Wróćmy teraz do centrum polskiej wsi i do pytania, które zadaje sobie każdy, kto zagłębia się w tę historię. Skoro był to problem tak powszechny i tak śmiertelnie niebezpieczny, dlaczego nikt go nie rozwiązał? Odpowiedź jest gorzka i wielowarstwowa. Po pierwsze, system pańszczyźniany. Chłop pańszczyźniany nie był właścicielem swojego czasu. Pracował na pana przez kilka dni w tygodniu i nie miał prawa swobodnie organizować swojego życia, planować zapasów, podejmować samodzielnych decyzji o kupnie drewna czy budowie nowej szopy do jego przechowywania. Jego życie było regulowane przez zewnętrzny przymus. Kiedy pan potrzebował, żeby chłop zwoził drewno do dworu, chłop szedł zwozić drewno do dworu. Kiedy pan potrzebował, żeby chłop odrywał czas od kopania torfu na własny użytek, chłop odrywał czas. Własne potrzeby chłopa były zawsze na końcu. Po drugie, własność lasu. Dopóki chłop nie miał dostępu do lasu jako do dobra wspólnego, dopóki mógł korzystać z niego jedynie na łaskę pana i w ramach coraz szczuplejszych serwitutów, zawsze był zależny. Mógł zbierać gałęzie, które pan pozwolił mu zbierać. Mógł ciąć drzewa, które pan wskazał, a pan wskazywał coraz mniej. Po trzecie, niepiśmienność i izolacja. Chłop, który wiedział, że za 2 dni skończy mu się drewno, nie mógł napisać listu do urzędnika, pojechać na targ do miasta, zasięgnąć rady prawnika. Świat poza wsią był mu nieznany, często wrogi, zawsze odległy. Sołtys był pośrednikiem między wsią a dworem i nie zawsze po stronie wsi. Po czwarte, fatalizm. Nie wolno nam go lekceważyć jako filozofii. Polska chłopska wiara głęboko wplatała w obraz świata przekonanie, że los jest wolą Bożą, że cierpienie jest częścią życia, że zima zawsze wraca i zawsze jest ciężka. Ta wiara pomagała przeżywać dramat, ale jednocześnie odbierała chęć walki o zmianę. Po co się buntować, skoro tak musi być? A jednak ludzie się buntowali. Cicho, ale buntowali. Kiedy chłopi z Niestachowa napisali do Komisji Wojewódzkiej, to był akt odwagi. Kiedy chłopi w leśnictwie Garwolin szli kraść drewno mimo straży, to był akt przetrwania, ale i oporu. Kiedy chłopi masowo odmawiali akceptowania nowych tabel likwidacyjnych, które odbierały im stare prawa do lasu, to był zbiorowy sprzeciw. Niespektakularny, nieokrzyknięty w żadnej kronice, ale realny. Chłop nie miał mowy, nie miał pióra, nie miał trybuny. Miał nogi, które zaprowadziły go do pańskiego lasu. Miał ręce, które przytaszyły kilka gałęzi z powrotem do wioski. I miał wolę, żeby przetrwać, choćby za cenę ryzyka.
Opisując tę historię, nie możemy pominąć jeszcze jednego wymiaru zimowego braku drewna. Wymiaru społecznego napięcia między wsią a dworem. W chłopach Władysława Reymonta, tej wielkiej epickiej powieści o polskiej wsi, napisanej na przełomie XIX-XX wieku i uhonorowanej Nagrodą Nobla, temat dostępu do lasu jest jednym z centralnych konfliktów. Spór o prawo do wycinania drzew w pańskim Borku dzieli wieś i doprowadza do tragedii. Reymont nie wymyślił tego konfliktu. Zaczerpnął go wprost z życia. Z petycji takich jak ta z Niestachowa, ze skarg sołtysów, z cichej rozpaczy rodzin, które w zimowe noce patrzyły na gasnący piec. Podobnie Eliza Orzeszkowa w Nadniemnem ukazuje napięcia między majątkiem ziemskim a wsią, gdzie prawa użytkowe, w tym dostęp do lasu, były jednocześnie źródłem konfliktu i resztką dawnego porządku, który jakoś trzymał obie strony razem. Literatura tamtej epoki jest pełna zimna. Nieprzypadkowo. Pisarze, którzy ją tworzyli, widzieli tę zimę własnymi oczami. Jest jeden aspekt tej historii, który chcę podkreślić osobno, bo rzuca zupełnie inne światło na coś, co dziś wydaje nam się oczywiste. Ogień nie był tylko ciepłem. Na polskiej wsi, jak w całej ludowej kulturze Europy, ogień był bytem niemal sakralnym. W piecu nie paliło się byle jak i byle czym. Piec był miejscem, przy którym modlono się i przekazywano życzenia. Ogień przekazywany między domami miał w sobie coś z sensu wspólnoty. Znasz to powiedzenie pożyczyć ognia? To nie był frazes. To był akt przeniesienia czegoś żywego i cennego z jednego domu do drugiego. Kiedy w chacie gasł piec na wiele dni, a tak się zdarzało w najgorszych zimach, nie oznaczało to tylko zimna. Oznaczało przerwę w normalnym biegu życia. Coś się psuło w rytmie domu. Jedzenie było zimne. Modlitwa przy martwym piecu była inaczej smutna. Starsi poczuwali się inaczej bezbronni. Ogień był obecnością. W wielu polskich wsiach istniało przesądzenie, że od Bożego Narodzenia do Trzech Króli ogień w piecu nie powinien gasnąć, bo przynosi to nieszczęście na cały rok. Kiedy zatem brakło drewna akurat w tym czasie, w najświętszych dniach roku, rodziny robiły dosłownie wszystko, żeby ten obowiązek wypełnić. Nawet jeśli trzeba było wyciąć kawałek z drzwi stodoły. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, największym polskim skansenie, liczącym ponad 180 obiektów z różnych regionów dawnej Polski, można stanąć w kilku izbach z różnych epok i z różnych krain i poczuć tę samą logikę. Mały dom, wielki piec, mało drewna, dużo sprytu. Każda z tych chat opowiada tę samą historię. Każdy piec był centrum, wokół którego organizowało się przetrwanie. Tak samo jest w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, na Podkarpaciu, gdzie rekonstrukcje chatek z różnych stron galicyjskiej wsi pokazują, jak wielka była różnorodność sposobów radzenia sobie z zimą. Bogatsza chałupa z dużą drewalnią i solidnym kominem. Biedniejsza, z jedną izbą, małym okienkiem i gliną zamiast cegieł. I wszędzie ten sam piec. I to samo pytanie, co gdy skończy się drewno? Zanim zakończymy tę podróż, wróćmy jeszcze raz do momentu, który otwierał naszą opowieść. Do tej jednej rodziny, w tej jednej chacie, w tę jedną zimę, gdy skrzynia z drewnem okazała się pusta. Wiesz już, co robili. Szli po słomę, zbierali torf, palili łajno, ścinali gałęzie z wierzb przy drodze. Oddawali sąsiadowi żar w glinianym garnku. Szli nocą do pańskiego lasu i ryzykowali, że strażnik zobaczy ich ślady na śniegu. Spali dłużej niż zwykle, bo sen nie wymaga ciepła. Kładli się razem pod jednym kożuchem. Wprowadzali do izby kury i prosie. Ścinali węgły własnej chałupy i wrzucali do ognia. I czekali na wiosnę. Każdego roku. Co zimę. Przez pokolenia. To jest historia, której nie ma w podręcznikach. Nie ma jej w kronikach królewskich ani w pismach szlacheckich. Jest tylko w tych petycjach chłopów z Niestachowa, w pamiętnikach Jana Słomki z Dzikowa, w raportach sołtysów do komisji powiatowych, w opisach Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera,
którzy wędrowali po wsiach i pytali, jak żyjecie, co jecie, jak przeżywacie zimę. I gdyby te dokumenty nie przetrwały, nie wiedzielibyśmy dzisiaj nic o tej walce. Miliony polskich rodzin, chłopów, zagrodników, komorników przeżyło setki takich zim. Bez planów, bez gwarancji, tylko z tym, co miały pod ręką, wokół siebie i wewnątrz siebie, uporem, pomysłowością, wiarą i miłością do ludzi, których trzeba było ogrzać. Nie zostawili po sobie pamiętników, ani portretów. Nie mają swoich pomników, ale ich chaty stały i ich rodziny trwały. I ta sama krew, która zimą grzała chłopskie ręce przy słomianym ogniu, płynie w żyłach milionów Polaków do dziś. Każdy z nas jest potomkiem kogoś, kto przeżył taką zimę. Historia drewna i zimna na polskiej wsi to tylko jeden wątek ogromnego, nieznanego świata. Każda wieś, każda chata, każda rodzina miała swoje rytmy, swoje sekrety, swoje sposoby przeżycia. W kolejnych odcinkach wrócimy do innych zapomnianych opowieści. O tym, co jadano, gdy skończyły się zapasy, jak leczono choroby bez lekarza, jak kobiety organizowały dom na końcu świata. Te historie są tuż za rogiem i czekają, żeby w końcu zostały opowiedziane.